Witajcie z kolejnego dnia na Amazonce. Dzisiaj jesteśmy w Santarem, spaliśmy nockę na tej łajbie, ale to już wiecie. Tu zobaczcie, jeszcze czyszczą nasz statek. Mamy jeszcze 2,5 godziny do wypłynięcia dalej, więc postanowiłem, że idę do jakiegoś supermarketu, zrobię jakieś zakupy, żeby mieć jedzenie na następne 2 dni. Wczoraj te budki były pozamykane, a dzisiaj można już kupić coś do jedzenia. Jakieś kanapeczki widzę, empanady, jakieś kuleczki ziemniaczane. Jak nie będzie nic ciekawego w sklepie, to pewnie tutaj wrócę. To nie jest taka mała miejscowość, jak komunikacja miejska jeździ. No to nie jest jakaś mała wioseczka w dżungli. Tutaj kolejny autobus. Jest już mój supermarket. Idę do środka, zobaczę co mają. Może coś świeżego do jedzenia. Zakupy już zrobiłem. No niestety tylko jakieś przekąski, nie było żadnego chleba. Jak nie ma chleba, to też nie kupię żadnych dodatków do chleba. Jakiegoś serka, bo takie rzeczy też były. Czy jakiegoś pasztetu, no bo takie też rzeczy były. Wracam teraz w stronę statku i może po drodze jeszcze kupię coś do jedzenia. Już taki prawdziwy obiad. Nie udało mi się dostać żadnego pieczywa, żadnych bułek. Kupię jakieś przekąski też takie już gotowe tutaj przy porcie, bo widzę, że coś sprzedają. Jest godzina 10 prawie i w porcie zrobił się ruch. Podjeżdżały ciężarówki, podjeżdżały też cysterny, które tankują statki. Marika została jeszcze na łodzi, ja poszedłem zanieść zakupy i wracam po jakieś rzeczy do jedzenia tutaj w porcie już. Daleko się nie ruszam, bo co się okazało, że te łodzie nie wypływają po prostu o 11 ona wypływa, tylko ona od 10 do 11 będzie wypływać stąd. Jak będzie załadowana, to wypłynie wcześniej, więc mam jakieś pół godziny jeszcze. Nas na statku kasują 25 reali, czyli około 20 zł. A tutaj wpadłem, zobaczcie, pani ma przygotowaną takiego bifa, dorzuca jeszcze różne rzeczy i będzie to kosztowało 15, czyli około 12 zł. Napiję się jeszcze kawy u pani za złotówkę, taki kubeczek, znaczy 80 groszy, 1 real. Kumple ze statku mnie wołają, ja tutaj obiad kupuję. Mówią, dawaj do sklepu, idziemy po piwo. Ja mówię, że ja już byłem na zakupach. No to poszli sami. Pani już komponuje nasze talerze. Na początek będzie ryż. Usmażony na jakimś oleju makaron właśnie z papryką czerwoną. Tego świeża, kolorowa sałatka. Tego będzie oczywiście fasola, no bo jakby inaczej w Brazylii, jak jest ryż, to musi być fasola. Tylko ta jakaś jaśniejsza jest. No i do tego będzie, pan mówi, że pyszna wołowina. 2 takie kawałki pani kładzie, lekko to sosem zalewa. No wygląda to ładnie. Ja na początku myślałem, że to jest jakaś mała kuchenka do podgrzewania czegoś. A zobaczcie, co tutaj pan zaraz zrobi z tym. Włożył tu już nasze pojemniki, takie specjalne, wymiarowe na ten sprzęt. Zobaczcie, przykrywa folią. Cyk. Jakbyście gdzieś w sklepie kupowali. Wszystko pozaklejane dobrze. Można nosić. Mam już nasz portowy obiad. Tutaj mam jeszcze 2 takie empanady serowe, też dobre. Jedną już zjadłem. No i jak widzicie, deszcz nie ustaje, cały czas pada. Droga do tego portu to powiem wam, że nie za ciekawa. Te ciężarówki tutaj jeżdżą, dość ciężkie, no bo niezły załadunek. O, patrzcie tutaj, nawet tego nie widziałem. Też ładnie załadowany samochód, ale jakie ryby. I to wszystko ryby z Amazonki. Zobaczcie, jakie duże są. Ta jest już bez głowy, ale te, no konkretne. Ale ze 40 cm mają, albo i lepiej. Chłopaki rozładowują statki, ale to jak mówiłem wam, ta droga nie jest zbyt dobrze zrobiona. No i ciężko. Tym bardziej, że tutaj jest taki opuszczony pomost. Deska położona, bo jakby ten pomost się trochę odsunął już od brzegu. No nieciekawie to wygląda. Jak na takie samochody, co tutaj wjeżdżają, no to szacunek dla tych kierowców. Oglądaliście serial Narcos i pamiętacie te samochody? Właśnie takimi jeździli 40 lat temu, w tamtych czasach, a tutaj po dżungli nadal jeżdżą tymi samochodami, z tymi przyczepkami. No dosłownie jakbyście się przenieśli w czasie. A nasza łajba jeszcze mocno załadowana, więc na to wygląda, że większość rzeczy jedzie do Belem, do ostatniej stacji. No i ludzie cały czas pozasłaniani, bo deszcz pada. Zobaczcie, jaki szef kuchni wszedł na pokład. Sprzedaje jakieś potrawy. O, nawet ma ładnie popakowane. Widziałaś, Marika? Po 2 dniach bez prysznica postanowiliśmy, że wykąpiemy się w końcu w wodzie z Amazonki. Idziemy wziąć prysznic. Ja już ładnie tutaj capię. Mari pewnie też. Się lepie po prostu, ta skóra jest taka, pierwszego dnia było upalnie. Poza tym nie ma tak dużego przewiewu tutaj. Jest cieplej na tej łodzi niż na tych poprzednich, no ale nic dziwnego, jak leżymy wszyscy tak w kupie. Tak, tu się ludzie cały czas dokładają. Tutaj ktoś, zobaczcie, mój hamak i od razu jest ktoś, że ja go dotykam jego hamaku. No, ja też w nocy dzisiaj musiałam przewiesić, bo pani sobie zrobiła tak, że mój obcierał i po prostu krzywo leżałam. Także, no tak. Myśleliśmy, że wysiądzie trochę ludzi stąd, ale jednak bardzo mało wysiadło. Nawet się dosiedli dzisiaj. Właśnie. No. Chłopak szukał miejsca i pyta się, na górnym pokładzie jest jeszcze? Ja mówię, że nie. On mówi, tutaj tyle ludzi. Ja mówię, możesz zobaczyć na dole, czy cię nie wygonią. I nie wiem, może poszedł na dół w końcu.
Jest kilka więcej hamaków dzisiaj. No właśnie, to może tam się rozłożyli. Może my też pójdziemy. Też tak myślałem. Łazienka, którą wybrałam na prysznic, wygląda tak. No nie najlepiej, ale jest okienko. Więc przynajmniej coś widać na świat. Pada dzisiaj. Pokażę wam jeszcze szybko inne łazienki. O, ta jest zamknięta. Ta jest chyba wolna. No to taka klitka ani z jednej, ani z drugiej. No klaustrofobia. Darmowe mycie nóg od razu. Ja już po prysznicu i powiem wam, nie było tak źle. Aż żałuję, że nie wzięłam szampanu do umycia włosów. Mówię, nie, zimno jest, jeszcze zawiewa. Nie jest tak źle jeszcze, więc umyję je najwyżej jutro. No, a teraz żałowałam, bo naprawdę jak tam już się stanęło, to fajna woda leciała. Zobaczcie, ile wody dzisiaj u nas stoi. Aż lustrze. Z lustro się robi. O, Marcin, tutaj już. Pora na ciebie, Martino. Kawę wyciskam. Tyle kawy nasypałeś, że ciężko przecisnąć. No właśnie, tak mi się wydawało, że sypnęło mi się sporo. Marika już się wykąpała, teraz na mnie czas zmyć ten żel z włosów po 2 dniach. Mieliśmy wypływać, jest godzina 11:30, czyli mamy już 1,5-godzinne opóźnienie. Na łajbie obok widać, że pani przygotowuje jakieś danie. Kurczaka tam mi się wydaje, że widzę. I wszystko jasne, u nas jeszcze załadunek i jeszcze trochę wygląda na to, że postoimy, bo cały samochód jest do rozładowania. Marika brała prysznic w tej pierwszej kabinie, a ja idę do trzeciej. Podobna. Tu jest prysznic, tu jest kibelek, no nie wygląda za dobrze. I mam nadzieję, że nie zaciągniemy mułu i nie będę się kąpał w jakimś błocie, bo stoimy jeszcze w porcie. Przy okazji wypiorę swoje ciuchy, w których chodziłem też 2 dni, czyli spodenki i bluzkę. Zmartwiłam się już, bo Marcina dawno nie było, a okazuje się, że on jeszcze pranie robił. Teraz je tutaj nam rozwiesza. Codzienne życie na łajbie. A dzisiaj ta lampka nie dawała mi całą noc prawie spać, to znaczy, no i tak w sumie trochę pospałam, ale ciężko było. Całą noc zostawił kapitan ją włączoną. Z 2-godzinnym opóźnieniem odpływamy już z tego portu, w którym staliśmy całą noc. W końcu. A my czyści i pachnący, gotowi na dalszą podróż. No, nie było tak źle. Naprawdę przyjemny prysznic. Rzeźki, ale przyjemny. Od 2 dni widzimy tak blisko Amazonkę, ale to jednak nie są brzegi Amazonki, tylko to są małe wyspy na Amazonce i zobaczcie, one tutaj, tam się zaczynają, wracamy, no i tutaj już się kończą i będziemy płynąć teraz tam tą lewą stroną. Na tej wyspie też zobaczcie, widać konie, jest ich tam kilka. Widać, że dopływamy do jakiejś miejscowości, tutaj też płynie jakiś statek, który coś transportuje pewnie zazwyczaj, ale tym razem płynie pusty. Chłopaki tutaj z kajuty, do której zapraszali Marikę wczoraj, są już moimi kumplami i polali nam kasasze. Ładnie, zdrówko! Zdrówko! Dopływamy do jakiejś kolejnej miejscowości na Amazonce. Już wam to pokazywałem w innym porcie, zobaczcie. Pan sprzedaje obiady i ma butelkę przeciętą na pół. Tam ludzie wrzucają pieniądze, a on podaje jedzenie. Statek jeszcze nie dobił do portu, a kolega już tutaj robi biznesy i zanim on tutaj documuje do końca, dobije, to kolega już sprzeda kilka porcji. Zanim ludzie wejdą na pokład, będą chcieli coś sprzedać, no to on już obsłuży tutaj kilka ludzi. Kobietki już czekają, żeby wejść ze swoimi produktami. Zresztą nie tylko kobietki, bo mężczyźni też. Mężczyźni zazwyczaj sprzedają jakieś takie gotowe dania, a kobietki właśnie takie przekąski. I zaczęło się, ludzie przechodzą na pokład, wychodzą z pokładu, przenoszą produkty, zaraz się zacznie załadunek jakiegoś towaru. Też już weszli ci ludzie, którzy sprzedają jedzenie, zaraz się pewnie pojawią tu na górnych pokładach. Tutaj zobaczycie, jak to dobrze wygląda. Pani wydała resztę, patrzcie, cyk, ktoś jeszcze pomógł. Pani bierze resztę za ryż z jakąś tam potraweczką. I tak to tutaj funkcjonuje. Teraz zobaczycie cały proces. Zobaczcie, pani pakuje całe danie z ryżem, do tego łyżeczkę i patrzcie, cyk, pani tutaj bierze, wkłada pieniądze i co? A jeszcze łyżeczka. No i tak to wygląda, ale sobie ludzie radzą. Kobietki weszły już na górę, sprzedają swoje produkty. Tutaj pani ma jakieś tam banany, przekąski, tutaj już znowu jakaś kolejna osoba. Tutaj kolejna osoba wchodzi na pokład, zaraz będzie otwierać swój kartonik. Ja zejdę na chwilę z pokładu, zobaczę, co tutaj mają do sprzedania. Kupię coś na kolację, bo nam została ta jedna porcja obiadowa, którą kupiliśmy, pamiętacie? Wcześniej za 15 rieli. Za 5 rieli, czyli 4 zł, biorę taką, no powiedzmy, przekąskę. To wygląda jak jakieś kary, pewnie tak nie smakuje, to jest z ryżem i jest jeszcze ciepło, czyli na świeżo.
Weszło na statek sporo sprzedawców, ale co mi się udało złapać, to jest jakieś coś z szynką i z serem. Także tak, nie mogłam się dogadać z panem, poprosiłam o jedno coś z szynką i z serem, bo wcześniej Marcin przyniósł i było dobre. A teraz dostałam jakieś dwie części, czyli pewnie jedno z serem, jedno szynką i serem. Ale za 5 rieli to mówię, dobra, biorę 2 i jest ok. Marcin mówi, przyjdź tu pilnować plecaków, no bo faktycznie nasz plecak tutaj leży. My tu hamaki, a oni wiecie, sobie chodzą tak między hamakami, więc łatwo coś skupnąć teraz. Z tego portu wynika, że to jakaś niewielka miejscowość, bo też łódeczki takie małe nie są takie wielkie jak w tym porcie, co my byliśmy wcześniej. No nie wiem, czy to są jakieś rybackie, czy oni tutaj po prostu jakieś transportowe są. Tutaj też jakaś cebula czeka na załadunek. I jednego i drugiego spróbowałam i słuchajcie, tutaj ja myślałam, że będzie, zrozumiałam pana, że będzie ser z szynką w środku, czyli tak jak Marcin ostatnio przyniósł empanadę, a tutaj cała paruwa w środku, a w drugim jest ser i szynka, bo też już zdążyłam skupnąć. Marika znowu kupiła coś innego, ja poszedłem lekko w takie kary, a Marika kupiła takie ciasto z parówką, a to jest znowu ciasto z szynką i serem troszeczkę, tak? Takie inne przekąski. Bo parówkę wam pokazywała, mi parówka naprawdę dobra, a ja szynki tak nie bardzo. Parówki nie wiem czemu gdzieś tam mi się poprzestawiało. Parówa zawsze dobra, no. Parówki jem, na śniadanie szynka, z musztardą. No, a szynki jednak nie jem. Ale Marcin mówi, że też dobre. Ale już nie kupujemy więcej, bo mamy to, mamy jeszcze jedną empanadę z dzisiaj i mamy jeszcze całą porcję obiadową. Jutro rano może gdzieś się zatrzymamy, to coś kupimy świeżego. Ale nie, to zjemy na stołówce i też na stołówce. Tak, bo wczoraj też mieliśmy jedno danie, które zostawiliśmy i nam się popsuło, bo już śmierdziało kurczak, więc nie ma sensu kupować na zapas. Starczy na dziś. Salut! Postaliśmy w porcie pół godziny, ludzie wsiedli, załadowaliśmy trochę też towaru, niedużo, widziałem, że bardzo mało, jak na takie porty. I teraz płyniemy dalej. Kobietki dalej stoją z jakimś jedzeniem. Widzę, że może tutaj jakiś jeszcze jeden statek podpłynie dzisiaj. Wypłynęliśmy tylko kawałek z miasta i zobaczcie, jakie, można powiedzieć, namorzyny. To wyglądają jak takie te drzewa namorzynowe, krzaki. A tutaj to wygląda jak łąka, ale to nie jest łąka. To są jakieś rośliny, które żyją na wodzie, które wyglądają jak łąka, które są mega zielone, które kwitną, ale to jednak jest wszystko, co żyje na wodzie. Czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałem nigdy w życiu. Zobaczcie, tutaj nie ma żadnego filtra. Tak wygląda zachód słońca dzisiaj nad Amazonką. Widzicie te kolory? Taki pomarańcz. Ja podróżowałem już dużo, ale czegoś takiego to jeszcze w życiu nie widziałem. Widzicie te światła na środku? To jest kontenerowiec, który płynie koło nas. Wyobraźcie sobie, że sprawdziłem teraz na mapie i tam widzicie ten taki paseczek tutaj. To jest brzeg Amazonki, ale zaczęło bujać. Jesteśmy na takim dużym terenie teraz, że zaczęło bujać. Wyobraźcie sobie, że od tamtego punktu, tu jest ten statek, do tego punktu mapa pokazuje ponad 10 km. Tak szeroka jest Amazonka w tym miejscu. Zaczęło tak bujać, że Marika tak od słupka do barierki, od słupka. Jak na morzu. No, ja mówię, co jest? Czy mi się w głowie pokręciło, czy o co chodzi? Zresztą tutaj widać takie już niezłe fale. A pani też zeszła z hamaka i mówi, co jest? Co jest? A hamaki tak, to i to. I musiałam się naprawdę trzymać, żeby przejść z miejsca do miejsca. Impreza się rozkręca u nas na statku. Jest godzina 22 i dopłynęliśmy do jakiegoś kolejnego portu, do jakiejś kolejnej wioski. I tutaj kilka osób widzę, że wsiada na pokład. Nikt jeszcze nie wysiadł, więc tylko te osoby, które tutaj stoją, to one się dosiadają do nas. A u nas na pokładzie Bailando cały czas trwa! U nas imprezka na łajbie dalej trwa, my po kolei zaliczamy następne porty, od tego już odpływamy. Dzisiaj to ja zostałam na Bailando i panie teraz tutaj i panowie sprzątają resztki z naszego Bailando. I mam zaproszenie tam na górę, bo podobno na górze odbywa się dalsza imprezka. Miałam też miłą rozmowę z chłopakiem z Wenezueli, jest z całą rodziną i jadą do Belém, tak jak my. No i właśnie tak, a Martino poszedł w kimono. Dziś światło wyłączone, nie będę przeszkadzała Martinowi i innym pasażerom. Idę jeszcze na chwilę na górę
i dokończę moje piwko, które dostałam i przyjdę tutaj na moje łoże. Powiem wam, tu nic nie widać, ale chłopaki mają dobrą imprezę, świeci się lampka, jest muzyka. No i płyniemy tak sobie tą Amazonką. Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia na Amazonce. To już nasz 4. dzień na tym odcinku, czyli z Manaus do Belem. No i wyobraźcie sobie, że wczoraj było takie bailando na łodzi. Dużo ludzi popiło, dużo ludzi imprezowało. I ktoś ukradł wczoraj 3 telefony. 2 stąd i 1 z tego dolnego pokładu. I prawdopodobnie policja zaraz wjedzie na nasz statek, tak mówił ten jeden poszkodowany, i będą przeszukiwać torby. Zobaczymy, czy tak będzie. Jeżeli tak zrobią, no to mnóstwo czasu jeszcze stracimy na tym, no bo przeszukać wszystkie torby ludziom, no to jednak będzie potrzeba albo sporo policjantów, albo sporo czasu. Tylko to niekoniecznie musi być ktoś z tej łodzi, bo o 2:30 w nocy i o 4:30 w nocy mieliśmy postój, a jak są postoje, to nikt tego nie kontroluje i ludzie z portu wchodzą do na naszą łódź, no i sprzedają jakieś różne rzeczy, więc to też mógł być ktoś z zewnątrz. I to też o takim przypadku słyszeliśmy wcześniej, że ludzie wchodzący z zewnątrz wychodzą sobie z czyimś plecakiem, albo właśnie w tym przypadku z telefonami. Dopływamy do jakiejś miejscowości i ciekaw jestem, czy policja wejdzie na pokład, czy oni tak to zorganizowali. Policji na brzegu nie widać, ale za to widać ludzi, którzy będą sprzedawać coś do jedzenia. To dobrze, bo my jesteśmy głodni, śniadania jeszcze nie jedliśmy. Pamiętacie wcześniej, jak ludzie mieli kije z butelkami do wrzucania pieniędzy? To ten pan ma inaczej, ma długi kij, ma reklamówkę z jedzeniem już przygotowaną i ma taką saszetkę, widzicie tą czarną? No to do tej saszetki się wrzuca pieniądze. Wika została jeszcze na statku, ja zejdę tutaj do portu, zobaczę, co tutaj się dzieje. Spore miasto, sporo się dzieje, można taksówką na motorze gdzieś podjechać, więc musi być spore miasto. Tutaj też jakieś, widzę, takie transportowe motory. Są mi jakieś sklepiki, bym nie przejechał, kolega. Wygląda jak nadmorska mieścina. Tutaj jakieś sklepiki. Tutaj jakiś sklep mięsny, tutaj kolejny port, jest też niewielki market rybny, te ryby to spore. Policja pojawiła się w porcie, nie wiem, czy to w związku z tymi telefonami na naszej łajbie. Idę zapytać Mariki, czy była policja na pokładzie. Była policja na pokładzie? Nie. Bo w porcie stoi, tam podjechał samochód. Nie wziąłeś jedzenia? No właśnie idę, bo będzie jedzenie. Myślałem, że tutaj coś wzięłaś, ale jak nie, to idę. Wracam, będzie pyszne jedzenie. Nie, było tu po 18, ale ładne było. Ale to już po 15, no to... To ale kupię coś innego. Dobra. Wygląda na to, że jeszcze trochę czasu mają, bo chłopaki muszą rozładować tam palety z napojami, no ale jakoś im to nie idzie na razie. To, że statek tutaj jeszcze trochę postoi, więc ja wracam na miasto, pokręcę się jeszcze niedaleko tutaj portu. To mi się podoba w tych miasteczkach, bo w tych miasteczkach jest sporo barów. Co chwilę można spotkać bar, tutaj akurat jest taki większy, bo jeszcze w bilarda chłopaki mogą pograć. Tam przy samym porcie było widać taki normalny bar, gdzie ludzie po prostu nawet na stojąco bez siedzenia stoją i piją piwo. Policja była na naszej łajbie i to z taką dość sporą bronią, ale podejrzewam, że nic nie znaleźli, no bo weź znajdź telefon na takiej łajbie. Ten mój kolega z wczoraj, co byłem z nim na mieście, no właśnie jemu ukradli ten telefon. No i podejrzewam, że tu kolejny policjant przyszedł, podejrzewam, że nic z tego. Znalazłem dobrze wyglądającego kurczaka, zobaczcie, 15 rieli, czyli 12 zł z ryżem, z fasolą, więc pan tu dokłada nówki, no pięknie, biorę 2 porcje. Zapakował, to jest dosłownie, uwierzcie mi, tam jest prawie cały kurczak za te pieniądze i do tego właśnie będzie jeszcze ten ryż i te dodatki. Kupy zrobiłem, wracam na statek, a ja lubię takie sytuacje właśnie, jak nie wiem, czy statek odpłynął, nie wiem, czy coś się dzieje, tam patrzę na ten statek, czy nie odpływa, zawsze coś takiego emocjonującego. Ale już widzę, że stoi, nie odpłynął, więc wracam. Widzę, że chłopaki jeszcze napoje rozładowują. Ktoś ze statku mi powiedział, że za 10 minut wypłyniemy, ale ja widzę, że oni przez ten czas, jak mnie nie było, to oni jedną paletę rozładowali. Jestem już na naszym pokładzie. Zaraz będziemy coś jeść. Ej, Ola. A Mariki nie ma, gdzieś poszła. Marika już na tej burcie od portu patrzy, gdzie ja jestem. Właśnie poszłam patrzeć, mówię, teraz słyszę cię, nie ma. Doszły wiadomości, mówię, co tu robić. A, jestem. Ale jeszcze trochę im tam zejdzie na dole. Ale już robił te sygnały. No słyszę właśnie teraz. Dosłownie chwilę, jak wróciłem na pokład, odpływamy już od tego portu. Zobaczcie, chłopaki rozładowywali te napoje, które tam stoją. No, obrigado! Tam rozwaliło im się kilka skrzewek i mówią, że cię chce zabrać sobie. Zobaczcie, tak wygląda porcja kurczaka, te 2 części, które pękły, za 12 zł. Pierś, tutaj jest druga kawałek piersi, trochę nogi i jeszcze skrzydełko. Ale będziemy zajadać. Czas na prysznic dzisiejszego dnia, a dzisiaj mam taką przestrzeń, zobaczcie. Tutaj
Mogę sobie wystawić głowę i podziwiać, jak płyniemy. Jest dobre, przycumowały 2 łódki do nas z jakiejś wioski i sprzedają jakieś rzeczy, tego jeszcze nie było. Patrzcie, ile tych łódek płynie. Tam sporo i tutaj widać po całej długości, że płyną. Widzicie tego pana z wiaderkiem? No to jest ten, który wsiadł na łódkę właśnie z tej małej, którą przyczepił się do naszej. Co chwilę też widać rodziny, szczególnie matki z dziećmi. Tam są kolejni i tam jeszcze dalej następni. I z tego co wiemy, to oni czekają na rzeczy, które wyrzucają ludzie, bo czasami ludzie mają coś takiego, co nie potrzebują i oni im wtedy rzucają. Teraz powoli odczepiają cumy i odpływają. No ciekawie, tam kolejni, tam następni. Fajna akcja. Zobaczcie, jak tutaj transportują drewno. 2 barki przed stateczkiem, który je pcha. Szliśmy na górny pokład, bo już skręciliśmy z Amazonki na takie wąskie, można powiedzieć, rzeczki. I teraz będziemy płynąć już w stronę Belem. No i tutaj są już lepsze widoki, bo już te małe rzeczki nie są tak szerokie. Tutaj można powiedzieć, że jest jakieś 50 metrów i z drugiej strony 50 metrów, co na Amazonkę naprawdę nie jest szeroko i można sobie już w końcu podziwiać, bo przez ostatnie 2 dni to my nie widzieliśmy nic. Ale jest naprawdę pięknie. Kolorowo, zielono, tak. Jeszcze teraz wyszło słońce, przez 2 dni też mieliśmy sobie więcej deszczu i chmur, a teraz cudownie się zrobiło. Dlatego jesteśmy teraz na górnym pokładzie, posiedzimy sobie tutaj, zaczniemy podziwiać to, co można powiedzieć, że straciliśmy przez te 2 dni. To też jest fajne, jak ludzie, widzicie tą małą łódeczkę, podpływają do naszej łodzi co chwilę. Niektórzy coś sprzedają, niektórzy czekają, aż ludzie coś wyrzucą do jedzenia, czasami jakieś rzeczy wyrzucają. W końcu możemy dostrzec jakieś wioseczki. No nie za wielkie te wioseczki, ale te właśnie malutkie są najbardziej urokliwe. Zobaczcie, jakie to są małe społeczności. Tutaj tych domków jest kilka. Tutaj te domki są oddalone od siebie. Akurat tutaj, wiecie, co kilka metrów, ale trzeba przepłynąć dalej, powiedzmy kilometr następny, żeby spotkać jakby nową osadę. Policja podpłynęła do naszej łodzi, ale numer. My siedzimy u nas, nawet nie wiedzieliśmy, że to na żywo gra, ale numer. Przymocowali już łódź do naszej łodzi i teraz wchodzą. Spójrzcie, jaka spluwa. U nas to dzisiaj dopiero będzie bailando. Zobaczcie, rozstawili sprzęt, będzie muzyka grała na żywo, ale policja weszła i sprawdza tutaj na pokładzie dokumenty Brazylijczykom, więc może kogoś szukają. I też sprawdzili mój paszport, bo tutaj się kręciłem, ale z moim paszportem wszystko w porządku. Tutaj tego pana coś się czepiali. No i tam zobaczcie, z jaką bronią gościu stoi. Ma 2 karabiny maszynowe przy sobie. Jeden po boku, drugi tutaj na brzuchu. No i rozmawiają z tym kolegą, który telefon stracił. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że zrobią taką akcję. Przeszukują wszystkie torby i hamaki. Ludziom każą wstawać, zobaczcie. Jest ich tutaj z 6 albo 7. 7 ich w sumie było, teraz obliczyłem. I wyobraźcie sobie, że z takimi spluwami oni tutaj przeszukiwali te wszystkie hamaki. No masakra, jak dla mnie akcja. Może to też nie chodziło tylko o ten telefon, może też po prostu przeszukiwali ludzi i dokumenty sprawdzali. No bo wiadomo, w tej Amazonii, a ta Amazonka jest tak wielka, że no tutaj się pewnie dzieją sceny dantejskie i co kto chce, to może pewnie tutaj przemycić, dlatego też tak sprawdzają. Policjanci wracają na swoją łajbę i będą odpływać powoli. No trochę tutaj postaliśmy, myślę, że lekko ponad pół godziny, no to nam to zajęło. Telefon się nie znalazł, też wszystkie dokumenty, które sprawdzali, to były w porządku. No i teraz odpływają już. Nie było żadnej takiej dramy na tym statku dzisiaj.